Witajcie kochani na kanale Tom Guide Kraków. Przed nami dzisiaj krzywa, pochyła i wąska ulica Gołębia. 300 kroków zaledwie, ale najstarsza dzielnica uniwersytecka w Polsce i najstarszy uniwersytet w Polsce przed Wami. Także to Wam odkryję. Jak zwykle zostańcie do końca. Dziękuję pięknie za subskrypcję, polecenia mojego kanału, jak również oglądanie innych vlogów tych starszych. Też będę ogromnie za to wdzięczny. Także myślę, już przygotowani na emocje, zapięte już pasy. 3, 2, 1, startujemy. Start. Uniwersytet Jagielloński jest najstarszą uczelnią w Polsce. Na tym miejscu stały dwie bursy akademickie. Jedną z nich była bursa Jeruzalem, jerozolimska. Niestety spłonęły i na ich miejscu modny był wówczas styl neogotyk, koniec XIX wieku. Wzór wyniesiono z Akademisches Gymnasium w Wiedniu i Kreuzschule w Dreźnie. Więc gmach zaprojektowany jest jako dwupiętrowy, z cegłą wypalaną we wspaniałej fabryce Maurycego Barucha na Podgórzu. Gmach przywołuje średniowieczne rozwiązania przestrzenne zastosowane na zamku w Malborku. Fasada od strony plant i pierwszej obwodnicy krakowskiego odpowiednika ringu wiedeńskiego została zaakcentowana ryzalitem z portykiem arkadowym. Tu zobaczymy zaraz drzewko wolności zasadzone po odzyskaniu wolności po I wojnie światowej przez Polskę, ale również zaadoptowanie drugiej najstarszej konstytucji w świecie poamerykańskiej. W początku okupacji hitlerowskiej Niemcy zaprosili krakowskich naukowców na wykład o stosunku III Rzeszy i narodowego socjalizmu do zagadnień nauki i szkolnictwa wyższego. Odbyło się to w sali 66 Mikołaja Kopernika. Na odczyt profesorowie przyszli dobrowolnie. Nawet niektórzy spóźnialscy domagali się, żeby ich koniecznie wpuścić na salę. SS Sturmbannführer Bruno Müller przybył w asyście policji i powiedział takimi słowy: tutejszy uniwersytet rozpoczął rok akademicki bez wcześniejszego uzyskania zgody władz niemieckich. Jest to wyraz złej woli. Ponadto jest powszechnie wiadomo, że nauczyciele zawsze byli wrogo nastawieni do niemieckiej nauki. W związku z tym wszyscy poza obecnymi na sali kobietami zostaną wywiezieni do obozu koncentracyjnego. Jakakolwiek dyskusja, a nawet wypowiedzi na ten temat są wykluczone. Kto odważy się na opór wobec wykonania mojego rozkazu, zostanie zastrzelony. Akcja nosiła kryptonim Sonderaktion Krakau, czyli specjalna akcja w Krakowie. Niemcy aresztowali 183 osoby, głównie to wykładowcy Uniwersytetu Jagiellońskiego i AGH. Ten brutalny atak na polskich intelektualistów wywołał oburzenie w świecie. Przeciwko akcji interweniował nawet sam Benito Mussolini u Adolfa Hitlera. I po kilku miesiącach Hitler stwierdził, że starsi seniorzy nie są już potrzebni w obozie Sachsenhausen. Zwolnił 101 uwięzionych, którzy mieli powyżej 40 lat. Młodsi zostali przewiezieni do Dachau. Ponad 13 profesorów umarło, m.in. profesor Stanisław Streicher. Tu w cieniu drzew patrzy na nas polski astronom Mikołaj Kopernik. W czasie odkrycia przez Kolumba Ameryki rozpoczyna studia na Wydziale Sztuk Wyzwolonych i pisze manuskrypt De Revolutionibus o obrotach ciał niebieskich. Wstrzymał słońce, ruszył ziemię. Najcenniejszy rękopis, który jest przechowywany obecnie w skarbcu Biblioteki Jagiellońskiej. Dr Hans Frank
Szef władz okupacyjnych stwierdził, że Kopernik był niemieckim astronomem i kazał przenieść ten pomnik z dziedzińca Collegium Maius tu właśnie vis-a-vis głównej fasady Collegium Novum. A tu z tyłu pomnika mamy datę śmierci Kopernika i urodzin, jak również herb Uniwersytetu Jagiellońskiego. 2 berła z koroną. A tu witraż Bóg Piorun w drzwiach Kolegium Witkowskiego. Mieściły się tu Instytut Psychologii i Instytut Historii. No, psychologowie poszli gdzie indziej, pozostali sami historycy. Prawie 200 lat temu zapłonęły pierwsze w Krakowie lampy zasilane z prowizorycznej gazowni, tu na ulicy Gołębiej. Kraków był pierwszym miastem, które zaprezentowano oświetlenie gazowe. Ulica Gołębia jest jedną z najstarszych ulic Krakowa, wytyczona już w czasie wielkiej lokacji miasta i biegnie jednym traktem od ulicy Brackiej do krakowskich Plant. Jej odchylenie i krzywizna jest znakiem historii. Niegdyś były tu 2 samodzielne organizmy komunikacyjne. Odcinek ten, którym idziemy od Wiśnej do Murów Miejskich, czyli do Collegium Novum, był określany jako ulica Ostatnia, zaś fragment od Brackiej do Wiśnej jako bezimienny zaułek. To jeden z najstarszych gmachów Uniwersytetu Jagiellońskiego, Collegium Minus, czyli mniejsze kolegium, i dziś mieści Instytut Archeologii UJ. Vis-a-vis na Wydziale Filozoficznym UJ w latach 1938 do wybuchu II wojny światowej studiował Karol Wojtyła, przyszły papież Jan Paweł II. W czasach okupacji musiał rozpocząć tajne studia aktorskie na Wydziale Teatru Rapsodycznego. Tu przecinamy ulicę Wiśną, polecam mój ostatni vlog. Widzimy gospodę Koko, słynna restauracja dla studentów, super ceny, ale wszystko pozamykane teraz. Brak życia studenckiego jest widoczny. Wszyscy pracują online. Na pewno znacie legendę o smoku wawelskim, kiedy to słynny Skuba Dratewko wykonał owieczkę. Mało kto zastanawia się, gdzie mieszkał ten Skuba Dratewko. Zobaczcie, logo Drago. Tu przypuszczalnie właśnie wykonał słynną atrapę, owieczkę wypchaną siarką, smołą i solą i dał temu smokowi jako przysmak, wskutek czego smoku pękł. Miał olbrzymie pragnienie, pił wodę z Wisły i pękł. I na końcu pyszne naleweczki. Tu nas wodka tasting tour, testowaliśmy różnego rodzaju specjały wykonane z domowej roboty, różnego rodzaju półtoraki, miód pitny, wspaniały wybór.
No, robi się mroźno, może zakosztować grzańca wawelskiego. Na Bratskiej zawsze pada deszcz, tak śpiewał Turnał. Dziękuję Wam pięknie za wytrwanie do końca tego krótkiego vloga. Polecajcie mój kanał Tom Guide Krakał i widzimy się już w kolejnym vlogu już za 3 dni. Także do zobaczenia o 18:00.